ChatGPT właśnie dostał funkcję, która zmienia wszystko. Pozwala oszczędzić mi aż 20 godzin miesięcznie. Dziś pokażę Ci, jak ją wykorzystać. Ja jestem Maciek Gus, założyciel Innovators, gdzie wdrażamy asystentów AI, głosowych asystentów do obsługi zgłoszeń oraz automatyzację do biznesu. Jeżeli jesteś nowy na kanale, zostaw suba. Dzięki. Słuchaj, możesz teraz ustawić ChatGPT w taki sposób, aby wykonywał za Ciebie zadanie. Sam uruchamiał się o wybranej porze i wszystko robił automatycznie. Na przykład możesz poprosić go o codzienne przesyłanie najnowszej porcji newsów odnośnie sztucznej inteligencji. Może przypominać Ci o nauce angielskiego oraz dowolne zadanie, które chcesz wykonać. Działa jak budzik. Ustawiasz raz, a ChatGPT sam będzie Cię informował, że należy wykonać jakieś zadanie. Nie musisz nic, żadnych dodatkowych kroków robić. Po prostu powiedz mu, jakie zadanie ma do wykonania, a on to wykona. Oczywiście warto wiedzieć, że to dopiero testowa wersja tej funkcji, więc zdarzają mu się drobne błędy, ale o wnioskach w dalszej części odcinka. Ta wersja jest aktualnie dostępna dla planów Plus, Pro i Team. W niedalekiej przyszłości OpenAI ma rozszerzyć tę funkcję również dla użytkowników w darmowej wersji. Sam Altman, szef OpenAI, twierdzi, że już wiedzą i są w stanie stworzyć super sztuczną inteligencję, która znacznie przewyższa umiejętności człowieka. Nazywamy to AGI, czyli Artificial General Intelligence. Co ciekawe, nie chcą robić tego z dnia na dzień. Zamiast tego powoli dają nam nowe funkcje, czy to ChatGPT, czy wersje swoich produktów w API. Ma to na celu przyzwyczajanie nas do coraz bardziej sprytniejszej sztucznej inteligencji. Altman powiedział, że już w tym roku możemy spodziewać się agentów AI. I tu pojawia się ciekawe pytanie. Czy właśnie planowane zadania ChatGPT to nowa funkcja, która czyni kolejny krok do tego przedsięwzięcia? Czy to sposób, żeby powoli przyzwyczajać nas do wykonywania zadań automatycznie przez sztuczną inteligencję, która sama podejmuje zadania? Dajcie znać w komentarzu, co myślicie. Dobra, pokażę Wam teraz, jak ustawić i jak korzystać z funkcji planowanie zadań w ChatGPT. Naprawdę proste. Najpierw przechodzicie do aplikacji ChatGPT. Następnie tutaj ChatGPT 4o wybieracie ChatGPT 4o z zaplanowanymi zadaniami. Poproś ChatGPT o późniejsze działanie. Klikamy. Wpisujemy. Codziennie rano o godzinie 10:00 przesyłaj newsy z branży AI. Klikacie Enter i w tym momencie codziennie rano te newsy będą do Was wysyłane. Tutaj temat wygląda tak, że zadanie się stworzyło. Zobaczmy. Klikamy sobie w te trzy kropki Edytuj i zmieniamy to na język polski, ponieważ automatycznie będzie nam wysyłał to w języku angielskim, więc tak jak mówiłem, to jest jeszcze wersja beta, więc trzeba tutaj jeszcze niektóre rzeczy samemu ustawić. Słuchajcie, to zadanie jest już wstawione, ale tutaj przechodzimy klikamy w swój awatar, naciskamy ustawienia, powiadomienia i zaznaczamy, pamiętajmy, żeby zaznaczyć powiadomienie push i powiadomienie e-mail. Bo skąd właśnie wiemy, kiedy zadanie zostało wykonane? A właśnie stąd, że dostajemy powiadomienie w e-mailu i tutaj w przeglądarce, a jeżeli ktoś ma aplikację ChatGPT, to zezwalamy w aplikacji lub na telefonie i będą wtedy te powiadomienia. Zobaczmy. Wchodzimy tutaj sobie jeszcze raz w zamek zadania i tutaj są wszystkie nasze zadania, które zaplanowaliśmy i które ukończyliśmy. Te zadania możemy, zobaczcie, edytować, możemy wstrzymać lub tutaj usunąć. Tutaj klikamy, możemy zmienić nazwę, instrukcję i kiedy ustawiamy to, że nie powtarza się, jest to jednorazowe zadanie. Zadanie codzienne.
co tydzień, tak? Co miesiąc, co rok i niestandardowo. Tutaj mamy godzinę, klikamy zapisz, tu mamy wyświetlę dany czat i to wszystko. Ale dobrze, jak ja wykorzystuję to w praktyczny sposób? Już Wam pokazuję. Jeśli chcecie zobaczyć konkretne przykłady i moje przemyślenia na temat tej funkcji, w opisie filmu macie pełen dostęp do tego raportu. Także zapraszam serdecznie. Pierwszym asystentem będzie codzienna analiza maili. Zobaczmy, jaki ma prompt. Tutaj widzimy, nie możemy jeszcze sobie tego okienka powiększyć. Podejrzewam, że trzeba będzie sobie jeszcze na tę funkcjonalność poczekać. Analizuj dostarczone przeze mnie maile jako pierwszą wiadomość, wyślij prośbę o dostarczenie maila, tak? Czyli ten czat będzie codziennie przypominał nas o przesłaniu mu maili i on będzie tworzył priorytety, który jest ważniejszy, który mniej ważny i dla każdego z maili będzie tworzył szablon odpowiedzi. Oczywiście możemy robić sobie samemu automatyzację, czy to w Make'u, czy przypomnienia w naszym kalendarzu, żeby wpisać jakiś prompt i to sprawdzić. Tutaj możemy ten prompt zrobić odgórnie. Zobaczmy. Klikamy. Tutaj wrzuciłem już wcześniej przykładowego maila. Przygotował mi szablon odpowiedzi, który możemy sobie po prostu skopiować delikatnie, dostosować i przerzucić po prostu wysłać tego maila, dopasować do odbiorcy. Priorytet wysłania natychmiastowy i lista zadań na podstawie danego maila. Także to jeden z przykładów, który wykorzystuję do analizy maila, który jest naprawdę pomocny. No dobrze, wyobraźmy sobie teraz, że przed każdym spotkaniem ChatGPT analizuje wcześniejsze notatki, sprawdza postęp danego projektu, przygotowuje się do spotkania sprzedażowego na podstawie dostarczonych informacji. I tutaj przychodzi z pomocą prompt do przygotowania do spotkania. Zobaczcie. Tutaj mamy przygotowania na dzisiejsze spotkanie. Tu jest taki przykład, że on sięga do wcześniejszych naszych konwersacji. Tutaj nie działa to jeszcze najlepiej, ponieważ często pobiera spotkania, z których na przykład się już przygotowaliśmy, dlatego starajmy się, żeby nie przygotowywał raportów na przykład na spotkanie z wcześniejszych konwersacji, bo to nie działa jeszcze perfekcyjnie. Tutaj wkleiłem przygotowanie na spotkanie odnośnie Discovery Call, asystent do zarządzania wiedzy produkcyjnej, tak? Wpisuję właśnie agendę spotkania, tak? On mówi dokładnie, co mamy zrobić, co najlepiej byłoby zrobić, kluczowe punkty, które poruszać, jakie zadania właśnie mamy zrobić przed spotkaniem. Możemy ten prompt dopasowywać specjalnie do siebie, żeby jeszcze było to bardziej spersonalizowane. Możecie również poprosić ChatGPT w taskach, żeby pomagał Wam w tworzeniu kontentu, na przykład na YouTube. Ja to testowałem, działa to bardzo w porządku, zawsze jakąś fajną treść pozwoli dostarczyć. Wystarczy, że wpiszemy te zadanie. Oczywiście już zaprojektowałem wcześniej. Zobaczmy, mamy niszę, firmę produkcyjne, narzędzia, asystent AI i 3 sposoby na usprawnienie zarządzania wiedzą w firmie produkcyjnej. Tak? Pierwszy pomysł, drugi pomysł na film i trzeci, tak? Także ten prompt został wklejony wcześniej, codziennie o 19:49. Stwórz pomysł na content zgodnie z poniższą instrukcją, tak? I tu jest ta poniższa instrukcja. Tę instrukcję również macie w raporcie, do którego chętnie jeszcze raz zapraszam i on codziennie będzie nas odpytywał. Proszę podać wartość zmiennych, nisza, narzędzie, wpisujemy i on tworzy po 3 pomysły dla danej niszy i dla danego narzędzia, które chcemy przedstawić i opisać. Czwartym przykładem, które wykorzystuję, to jest akurat jedno zadanie na dziś. Stwórz jednorazowe zadanie na dziś na godzinę 10:15. Ja tutaj najpierw to stworzyłem, później przekleiłem instrukcję, bo tak jak mówię, on cały czas tworzy te instrukcje po angielsku i wtedy, jeżeli to zadanie
jest robione, tak jak w każde wcześniejsze zadanie, to dostajemy na naszego maila, na którym zakładamy, założony jest ChatGPT, powiadomienie, że takie zadanie trzeba zrobić albo zostało zrobione, jeżeli ChatGPT ma je wykonać automatycznie, albo właśnie z naszą pomocą. Bo ja traktuję ChatGPT jako takiego swojego asystenta, który na podstawie konwersacji ze mną robi dane zadanie, ale na przykład jeżeli przeszukuje newsy, to może robić to sam, ale jeżeli chce na przykład stworzyć jakąś umowę, zrobić jakiś research na tworzenie filmów, no to korzystam po prostu, wchodzę z nim w dialog, żeby tworzyć jak najfajniejsze treści. Zobaczmy. Podczas wykonania każdego zadania pojawia się przygotuj dane do umowy wdrożeniowej. View message i to wszystko się, to powinniśmy dostarczyć. Ja już sobie to naszykowałem, wszystkie dane. Klikamy i on tworzy nam właśnie umowę w tak zwanej kanwie, tak? W tak zwanym dokumencie tworzy nam draft takiej umowy. Także jest to pomocne. Oczywiście te umowy są bardziej obszerne, więc ja sobie z nim tu potem dyskutuję i cała ta umowa jest tworzona. Dobrze, powiedzmy teraz o zaletach tej funkcji. Świetnie radzi sobie na razie z prostymi przypomnieniami. Bardzo dobrze też radzi sobie z wyszukiwaniem i researchowaniem danych newsów, tak, czy wydarzeń, jeżeli mu to zapromptujemy. Przypomina właśnie, żeby wprowadzić jakieś dane do prompta, żeby stworzyć jakiś raport, umowę i jest po prostu prosty w obsłudze. Nie musimy tworzyć żadnych automatyzacji z zewnętrznych aplikacji, żeby to stworzyć. Myślę, że ta funkcjonalność jak GPT zadania ma bardzo duży potencjał i będzie rozwijana. Jakie są ograniczenia i po prostu niedociągnięcia, jakie widzę? Jest to, że nie możemy wrzucać tam plików, czyli na przykład jak chcemy, żeby pojutrze przeanalizował jakiś plik, który mamy dostać, tak? I niestety nie możemy załączyć tutaj plików. Kolejnym mankamentem jest to, że nie możemy tworzyć na jego podstawie GPT-sów, łączyć się z zewnętrznymi aplikacjami, żeby na przykład codziennie analizował naszego CRM-a, ale myślę, że to kwestia czasu. Często jeszcze totalnie ma problemy z pamięcią, czyli jeżeli chcemy sobie cały czas na podstawie wcześniejszych rozmów, żeby robił nam automatycznie dane zadanie, on niestety tego nie robi. Czyli jeżeli chcemy, wprowadzamy mu co tydzień nasze finanse i za miesiąc chcemy, żeby zrobił nam z tego raport, niestety gubi się. Dodatkowo czasami ma opóźnienie. Jeżeli ustawimy go na 19:50, on może zrobić zadanie o 19:53. Myślę, że to wynika z obsługi i z przeciążenia serwerów. To dopiero początek drogi do prawdziwych, pełnoprawnych agentów AI, którzy samoczynnie będą mogli podejmować działania i podejmować decyzje. Jest to na razie taka funkcjonalność, która ma pokazać, że tutaj przypomnienia, czy jest bezużyteczna? Absolutnie tak nie uważam, ponieważ na pewno będą ją rozszerzać i będzie można więcej aplikacji tam podpinać, także myślę, że to taki stopniowy krok i oczko do agentów AI, ale na razie to jest po prostu podstawowa automatyzacja promptów. Wskazówka ode mnie, używajcie tego do prostych zadań, prostych promptów i nie do jakichś złożonych, ponieważ może mieć problemy z obsługiwaniem, więc lepiej samodzielnie do tych złożonych zadań korzystać, czy to z Claude'a, czy z ChatGPT. Dziękuję Ci, że zostałeś do końca. Ja jestem Maciek Gus. Dzięki i cześć.